10 państw, które są niemożliwe do podbicia. Miejsce 10. Bhutan. Bhutan to małe państwo w Azji Południowej, położone we wschodniej części Himalajów, między Indiami a Chinami, Tybetem. Oficjalna nazwa Druk Yul oznacza Królestwo Smoka. Mieszkańcy Bhutanu nazywają siebie Druk Pa, ludzie smoków. Powierzchnia kraju wynosi 38 tysięcy km², a liczba mieszkańców to zaledwie 790 tysięcy osób. Większość terytorium Bhutanu leży na wysokości od 2000 do ponad 7000 metrów nad poziomem morza. Najwyższą górą w kraju jest Ganghar Puensum o wysokości 7570 metrów nad poziomem morza, która jest jednocześnie jedną z najwyższych niezdobytych gór świata. Teren kraju jest bardzo górzysty. Około 70% powierzchni pokrywają góry i strome doliny, co bardzo utrudnia przemieszczanie się dużych wojsk. Kraj ma bardzo mało dróg i wiele miejsc dostępnych jest tylko wąskimi górskimi trasami lub pieszo. Ciekawostką jest też to, że Bhutan nigdy w historii nie został trwale podbity przez żadne obce mocarstwo. Od XVIII do XIX wieku Brytyjczycy próbowali wpływać na Bhutan, co doprowadziło do wojny zakończonej traktatem w 1865 roku. Bhutan posiada niewielką armię zwaną Royal Bhutan Army, liczącą około 10 tysięcy żołnierzy. W rankingach siły militarnej Bhutan zajmuje ostatnie 145 miejsce na świecie. W razie zagrożenia Bhutan współpracuje militarnie z Indiami, które pomagają w szkoleniu i wsparciu obronnym. Miejsce 9. Szwajcaria. Szwajcaria to państwo w Europie Środkowej, położone między Niemcami, Francją, Włochami, Austrią i Liechtensteinem. Powierzchnia Szwajcarii wynosi 41 tysięcy km², a liczba mieszkańców to 8,8 miliona. Około 60% terytorium Szwajcarii zajmują Alpy, które stanowią naturalną barierę obronną. Najwyższym szczytem Szwajcarii jest Dufourspitze w masywie Monte Rosa o wysokości 4634 metrów nad poziomem morza. Górzysty teren Szwajcarii z wąskimi dolinami i przełęczami utrudnia przemieszczanie się dużych armii i ciężkiego sprzętu wojskowego. Armia Szwajcarii, czyli szwajcarskie siły zbrojne, opiera się na systemie powszechnej służby wojskowej i licznych rezerwach. Posiada trzon zawodowy, 10 tysięcy żołnierzy. W razie mobilizacji Szwajcaria może wystawić ponad 100 tysięcy żołnierzy, mimo że w czasie pokoju armia jest mniejsza. Podczas II wojny światowej Szwajcaria przygotowała rozbudowany system obrony w Alpach, zwany Narodową Redutą. System obronny Szwajcarii obejmuje liczne bunkry, tunele, schrony i ukryte stanowiska artylerii w górach. W Szwajcarii wielu żołnierzy rezerwy przechowuje w domu broń wojskową po zakończeniu szkolenia, dlatego w kraju znajduje się od 2 do 3 milionów sztuk broni palnej, która może być użyta w dowolnej chwili. Miejsce 8. Afganistan. Afganistan to śródlądowe państwo unitarne, położone w Azji Południowej, ze stolicą w Kabulu. Nie ma dostępu do morza. Powierzchnia Afganistanu wynosi 652 tysiące km², a liczba mieszkańców to 40 miliony osób. Kraj w dużej części zajmują góry Hindukusz i Pamir, co oznacza bardzo trudny, górzysty teren. Około 60% powierzchni Afganistanu znajduje się powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Najwyższym szczytem jest Noshak o wysokości 7492 metry nad poziomem morza, który znajduje się na granicy z Pakistanem. Górzyste doliny i strome przełęcze czynią przemieszczanie się dużych armii bardzo trudnym i niebezpiecznym. Wiele regionów Afganistanu jest praktycznie niedostępnych z powodu gór i braku dróg, co sprzyja obronie partyzanckiej. Klimat w wysokich górach jest ekstremalny. Zimy są bardzo surowe, a dostęp do niektórych przełęczy możliwy jest tylko latem. Temperatury są skrajne, a ich dobowe i roczne wahania są duże. W historii kraj był trudny do podbicia, co pokazują nieudane interwencje między innymi Brytyjczyków, ZSRR i USA. Afganistan posiada armię, która jest obecnie kontrolowana przez talibów. Po przejęciu władzy w 2021 roku, liczącą około 165 tysięcy żołnierzy, wliczając w to siły polityczne
policyjne i paramilitarne, połączenie trudnego terenu, górskich przełęczy, ekstremalnego klimatu i lokalnej obrony partyzanckiej sprawia, że Afganistan jest jednym z najtrudniejszych krajów do podbicia na świecie. Miejsce 7. Australia. Australia to państwo i kontynent położony na południowej półkuli otoczony Oceanem Indyjskim i Pacyfikiem. Powierzchnia Australii wynosi 7,7 miliona kilometrów kwadratowych, co czyni ją 6. największym krajem świata. Liczba mieszkańców Australii to 26 milionów osób przy stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia. Kraj ma bardzo zróżnicowany krajobraz, od pustyń na zachodzie i w centrum, outback, które zajmują 75% powierzchni po góry, we wschodniej części. W Australii znajdują się liczne naturalne przeszkody geograficzne, jak pustynie, rzeki okresowe, rozległe lasy i góry. Wybrzeża Australii są otoczone rafami koralowymi, w tym słynną Wielką Rafą Koralową, co utrudnia desanty morskie. Australia posiada nowoczesną armię, Australian Defence Force, ADF, złożoną z sił lądowych, powietrznych i morskich, liczącą zaledwie 90 000 żołnierzy, w tym 60 000 aktywnych i 30 000 rezerwistów. Posiadają zaawansowane czołgi M1A2 Abrams. Australia dysponuje nowoczesną flotą, w tym lotniskowcami desantowcami typu Canberra, fregatami, korwetami i okrętami podwodnymi klasy Collins. Jej siły powietrzne Royal Australian Air Force posiadają m.in. myśliwce F-35A, F-A, 18F, transportowce C-17 i C-130J oraz nowoczesne helikoptery i drony. Kraj jest odległy od większości potencjalnych zagrożeń, a ogromne odległości sprawiają, że inwazja byłaby logistycznie bardzo trudna. Australia utrzymuje silne sojusze, przede wszystkim z USA i krajami AUKUS, co dodatkowo zwiększa jej bezpieczeństwo. Miejsce 6. Iran. Iran, niegdyś nazywany Persją, leży w zachodniej Azji, między Morzem Kaspijskim na północy, a Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. Graniczy m.in. z Irakiem, Turcją, Afganistanem i Pakistanem. Jego powierzchnia to 1,65 miliona kilometrów kwadratowych, co czyni go jednym z największych państw regionu, a ludność liczy blisko 93 miliony osób. Większość kraju to górzyste wyżyny i pustynie, z potężnymi pasmami górskimi jak Elburz i Zagros, co wpływa na klimat i rozmieszczenie ludności. 1/6 jego powierzchni zajmują góry wznoszące się powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Iran należy do bardzo suchych krajów, gdzie opady są niewielkie lub w niektórych miejscach, jak Wielka Pustynia Słona, zdarzają się raz na kilka lat. Temperatury są bardzo skrajne. Iran posiada jedne z największych na świecie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, co czyni go ważnym graczem energetycznym. Siły zbrojne kraju składają się z regularnej armii, Arteż, oraz potężnej organizacji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC. Całkowita liczba aktywnego personelu wojskowego Iranu szacowana jest na 610 000 żołnierzy i dodatkowo 350 000 rezerwistów. Natomiast roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi aż 1 400 000 ludzi. Iran ma rozwinięty przemysł zbrojeniowy, w tym program rakiet balistycznych i dronów, które były używane m.in. w regionalnych konfliktach, także w tym z 2026 roku. Iran przed wojną posiadał ponad 2600 czołgów, 550 samolotów wojskowych, 126 śmigłowców wojskowych, 75 000 pojazdów opancerzonych, ponad 400 dział samobieżnych, a także 1500 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Kraj był w centrum konfliktów z innymi państwami i pod znaczną presją międzynarodową w kwestii programu nuklearnego i bezpieczeństwa regionu. Miejsce 5. Korea Północna. Korea Północna to państwo w Azji Wschodniej, położone na północnej części Półwyspu Koreańskiego. Graniczy z Chinami, Rosją oraz Koreą Południową. Powierzchnia kraju wynosi 120 500 km², a liczba mieszkańców to 26 milionów osób.
Oficjalnie według konstytucji Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest republiką socjalistyczną. W rzeczywistości jest totalitarną dyktaturą autokratyczną z władzą rodziny Kimów. Około 80% terytorium Korei Północnej stanowią góry i wyżyny, co utrudnia przemieszczanie się dużych armii. Najwyższą górą jest Paektu o wysokości 2744 metry nad poziomem morza, która ma duże znaczenie kulturowe i historyczne. W razie napaści na Koreę Północną mogą spodziewać się pomocy ze strony Chin. Dodatkowo reżim wspierany jest także przez Rosję. Wiele obszarów kraju jest silnie zmilitaryzowanych, szczególnie w pobliżu granicy z Koreą Południową, gdzie znajduje się strefa zdemilitaryzowana w Korei. Armia Korei Północnej, czyli Korean People's Army, liczy 1,3 miliona aktywnych żołnierzy i 560 tysięcy w rezerwie. Ponadto roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 415 tysięcy osób. Siły zbrojne KRLD posiadają 4800 czołgów, 830 samolotów wojskowych i 205 śmigłowców wojskowych. Koreańska Armia Ludowa ma do dyspozycji ponad 47 tysięcy pojazdów opancerzonych, 1300 artylerii samobieżnej oraz 1500 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Kraj posiada również broń nuklearną, 55 głowic jądrowych oraz rakiety balistyczne, które są ważnym elementem jego strategii obronnej. Miejsce czwarte: Indie. Indie to państwo w Azji Południowej, na Półwyspie Indyjskim, graniczące między innymi z Pakistanem, Chinami, Nepalem, Bhutanem i Bangladeszem. Powierzchnia Indii wynosi około 3,29 miliona km², a liczba mieszkańców przekracza 1,4 miliarda, co czyni je od 2023 roku najludniejszym państwem na świecie. Indie są w większości krajem wyżynnym, gdzie trzon stanowi wyżyna Dekanu. Zajmuje około 43% powierzchni całkowitej Indii. Na północy kraju znajdują się potężne góry Himalaje, które stanowią naturalną barierę obronną. Najwyższą górą znajdującą się na terytorium kontrolowanym przez Indię jest Kangchenjunga o wysokości 8586 metrów nad poziomem morza. Indie posiadają jedną z największych armii na świecie. Drugą co do wielkości. Indian Armed Forces liczą 1,4 miliona aktywnych żołnierzy i 1 milion w rezerwie. Ponadto roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi ponad 23 miliony ludzi. Indyjskie siły zbrojne posiadają 3900 czołgów, 2100 samolotów wojskowych, 590 śmigłowców wojskowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 160 tysięcy pojazdów opancerzonych, zaledwie 100 sztuk artylerii samobieżnej, 5600 dział holowanych i 300 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Indie posiadają także rozbudowaną marynarkę wojenną Indian Navy, wyposażoną m.in. w 2 lotniskowce, 13 niszczycieli, 18 fregat, 21 korwet oraz 18 okrętów podwodnych. Kraj posiada również broń nuklearną, 180 głowic jądrowych i rozwinięty program rakietowy. Miejsce trzecie: Chiny. Chiny to państwo w Azji Wschodniej i jedne z największych krajów świata pod względem powierzchni oraz liczby ludności. Powierzchnia Chin wynosi 9,6 miliona km², a liczba mieszkańców przekracza 1,4 miliarda, co czyni je drugim z najludniejszych państw na świecie. Chiny graniczą aż z 14 państwami, między innymi z Rosją, Indiami, Mongolią, Pakistanem i Wietnamem. Dużą część zachodnich Chin zajmują wysokie góry i wyżyny, takie jak Himalaje i wyżyna tybetańska, które stanowią naturalną barierę geograficzną. Na granicy Chin i Nepalu znajduje się najwyższa góra świata, Mount Everest, o wysokości 8848 metrów nad poziomem morza. Trudność podbicia państwa wynika również z tego, że Chiny cechują się dość urozmaiconą linią brzegową, pełną licznych małych i dużych zatok oraz półwyspów. Armia Chin, czyli People's Liberation Army, liczy 2 miliony aktywnych żołnierzy i 510 tysięcy rezerwistów, co czyni ją największą armią na świecie. Ponadto roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 19,5 miliona ludzi.
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza posiada 5800 czołgów, 3500 samolotów wojskowych i 1000 śmigłowców wojskowych. Chińskie wojsko ma do dyspozycji ponad 152 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 2900 artylerii samobieżnej, 1400 dział holowanych oraz 2700 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 3 lotniskowce, 53 niszczyciele, 46 fregat, 50 korwet oraz 61 okrętów podwodnych. Chiny posiadają również broń nuklearną, już 600 głowic jądrowych, rozwinięty program rakiet balistycznych oraz bardzo duży przemysł zbrojeniowy. Miejsce drugie USA. Stany Zjednoczone to państwo w Ameryce Północnej, składające się z części kontynentalnej, stanu Alaska i archipelagu Wysp Hawajskich. Powierzchnia USA wynosi 9,8 miliona km², co czyni je jednym z największych krajów świata, a liczba mieszkańców to około 330 milionów osób. Kraj graniczy z Kanadą na północy i Meksykiem na południu, a z dwóch stron otaczają go Ocean Atlantycki i Ocean Spokojny. Na zachodzie znajdują się wysokie góry skaliste, a na wschodzie starsze pasmo Apalachy. USA i Kanada są sojusznikami w ramach NATO, a atak ze strony słabszej Kanady jest abstrakcją. Na granicy z Meksykiem ciągnie się mur o długości 1125 km, który ciągle się powiększa i ma za zadanie zapobiegać przedostawaniu się nielegalnych imigrantów. USA są największą potęgą militarną na świecie. Stany Zjednoczone posiadają także największy budżet wojskowy na świecie, wynoszący ponad 900 miliardów dolarów rocznie. Armia USA, czyli US Army, liczy 1,3 miliona aktywnych żołnierzy oraz 800 tysięcy rezerwistów i członków Gwardii Narodowej. Ponadto roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 4,4 miliony ludzi. USA posiada 4600 czołgów, 13300 samolotów wojskowych i 5900 śmigłowców wojskowych. US Army ma do dyspozycji ponad 409 tysięcy pojazdów opancerzonych, 1500 dział samobieżnych oraz ponad 1800 dział holowanych. USA posiada także 1700 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jest wyposażona m.in. w 11 lotniskowców, 83 niszczyciele, 27 korwet oraz 66 okrętów podwodnych. USA jest oczywiście mocarstwem nuklearnym i na swoim wyposażeniu posiada ponad 5500 głowic jądrowych. Miejsce pierwsze: Rosja. Rosja to największe państwo na świecie, położone w Europie Wschodniej i Północnej Azji. Powierzchnia Rosji wynosi około 17,1 miliona km², co stanowi prawie 1/8 powierzchni lądów na Ziemi. Rosja ma 143 miliony mieszkańców i graniczy z aż 14 państwami, od zachodu i południa, głównie z byłymi państwami związkowymi, ZSRR, które są zdecydowanie słabsze militarnie. Od północy i od wschodu, terytorium Rosji styka się z otwartymi wodami Morza Arktycznego i Oceanu Spokojnego. Rosja jest krajem o bardzo zróżnicowanym krajobrazie, rzeźbie terenu i klimacie, ze względu na duży obszar, jaki zajmuje. Ogromne obszary tego kraju zajmują tereny o bardzo surowym klimacie, szczególnie na Syberii, gdzie przez cały rok utrzymuje się wieczna zmarzlina, a nocne zimowe spadki temperatur dochodzą do -70 stopni Celsjusza. Armia Rosji, czyli Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej, liczy 1,3 miliona aktywnych żołnierzy i 2 miliony rezerwistów. Ponadto roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 1,2 miliona ludzi. Rosja posiada 5600 czołgów, 4200 samolotów wojskowych i 1600 śmigłowców wojskowych. Rosyjskie wojsko posiada 126 tysięcy pojazdów opancerzonych, 3600 artylerii samobieżnej, 5900 dział holowanych, a także 2400 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 1 lotniskowiec, 13 niszczycieli, 12 fregat, 79 korwet oraz
oraz 66 okrętów podwodnych. Oczywiście Rosja jest mocarstwem atomowym i posiada łącznie około 6 000 głowic jądrowych, co jest największą liczbą na świecie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.